Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri, oczywiście. Witamy Was w zapowiedzianym Q&A. Trochę po czasie, miało to Q&A być tydzień temu, ale się rozchorowałam, więc musiałam najpierw trochę dojść do siebie, Zdarza się. No. bo nie byłam w stanie nagrywać, ale już w porządku, także dzisiaj się zabieramy za odpowiadanie na Wasze pytania. No. Ale też przypadkiem właściwie wyszło na to, że to Q&A jest z konkretnej okazji. No, jakiej? Ostatnio minęło 7 lat od kiedy założyłam kanał. Także Kurde, mamy dużo czasu. 7 urodziny. No i tak się akurat składa, że z tej okazji będzie Q&A. Mhm. Dzisiaj sobie wspólnie poświętujemy i dlatego też taką miejscówkę do tego Q&A wybraliśmy. Nagrywamy w moim biurze. Tutaj właśnie powstają dla Was vlogi, więc No, stąd cudowne taki budżet. miejsce. Magiczne. I słuchajcie, jeżeli chcecie uczcić to 7 lat razem z nami, to napiszcie w komentarzu, od kiedy tutaj jesteście, jak długo już nas oglądacie Mhm. i dlaczego. Co lubicie tutaj na tym kanale. No. No dobrze. Poprosiliśmy Was o pytania tutaj na karcie społeczność, to się karta posty chyba teraz nazywa już. Karta posty, no. Tutaj na YouTubie i też na Instagramie, na Facebooku. Zadaliście bardzo dużo No. pytań. Nie jesteśmy w stanie na wszystkie odpowiedzieć. Wybraliśmy te, które się najczęściej powtarzały. Po Powtarzamy, prostu. tak. No. Na te dzisiaj odpowiemy. No i są to pytania właściwie, które dotyczą przeprowadzki. No wiadomo. No Teraz- tak, wiadomo, to jest normalne, że pytają, nie? Tak, Bo to- nowe miejsce, tyle lat byliśmy na tym wschodzie i teraz tu, no Tak. są ciekawi. Tak, to duża zmiana w naszym życiu, więc nie dziwimy się, że o to pytaliście najczęściej. Także nie przedłużając już tego wstępu, Zaczynamy. Pierwsze pytanie, jakie zapisałam, tutaj mam na dole notatki, dlatego tak zerkam. Czy tęsknicie za Erciś? No w tej chwili nie, bo dopiero niedawno przyjechaliśmy. No ale za ludźmi tak, no wiadomo, że tam mieliśmy kolegów, koleżanki, znajomych, przyjaciele, nie? Swoje miejsce, no za ludźmi tak, to tęsknota jest, ale za Erczyś tak konkretnie za miejsce to nie, jeszcze nie, może kiedyś będzie, ale za wcześnie teraz. Ile minęło? 3-4 miesiące? No, nie minęły jeszcze 4 miesiące. No to Więc myślę, że to jest jeszcze za wcześnie, jeszcze za bardzo jesteśmy podekscytowani tym, że jesteśmy w nowym miejscu. Także nie, na tą chwilę nie tęsknimy, ale może zatęsknimy jeszcze. Raczej to jest takie wspominanie z nostalgią. no, tak Jak bym to już, nazwał też. a tęsknota nie. No, tęsknota może za moimi dziećmi, nie? No, ale to będzie innym pytaniu też będę odpowiadać, Tak, więc do tego lecimy przejdziemy. dalej. Drugie pytanie. Czy czujecie się lepiej psychicznie po przeprowadzce na zachód? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Ja nagrałam kiedyś taką pogadankę o tym, dlaczego nam jest ciężko na wschodzie Turcji. Jeżeli ktoś z Was jeszcze tego nie widział, to ja to podlinkuję w przypiętym komentarzu, bo też nie chcę powielać tych wszystkich tematów teraz, ale no jeżeli oglądaliście nas na bieżąco, to sami widzieliście, że co roku było nam już po prostu coraz trudniej. No, czasami, no. No akurat jesteśmy takimi osobami, które zawsze szukają pozytywów i chcą korzystać ze wszystkiego, co mają dookoła, niezależnie od tych trudności. Raczej skupialiśmy się na tych pozytywach, no ale było ciężko. Wschód Turcji jest bardzo ciekawy i warto go zwiedzić, ale życie na co dzień jest tam trudne. I było nam naprawdę już momentami ciężko. Także teraz zdecydowanie odetchnęliśmy, że już jest po wszystkim. Tak, zdecydowanie tak, no. Można tak powiedzieć. I teraz mamy trzecie pytanie, które jest już trochę bardziej rozbudowane. Jakie są różnice między Burdur a Erciś widoczne od razu po przeprowadzce i jak zmienił się Wasz tryb życia? No, bardzo. Nie wiem, jak zacząć. No właśnie, to już jest grubszy temat. Ja sobie zrobiłam, słuchajcie, nawet notatki, żeby niczego nie pominąć. I podzieliłam tutaj te różnice na kategorie. I pierwszą kategorię mam tu zapisaną klimat. Klimat to jest na przykład w tej chwili świeci słońce i w krótkim rękawku jestem, no tak na dwór nie pójdę, ale no coś tak cienkie sobie wrzucę, nie? Mogę chodzić tam na dworze, coś gdzieś do sklepu, świeci około 15 stopni,
ciepło jest. No, w porównaniu z Antalią na przykład, Antalya teraz już blisko nam. Tam jest jeszcze cieplej, ale tutaj góry wszystko tak zasłaniają, trochę chłodniej, ale przyjdźmy do Erciś. Teraz w tej chwili, chyba wczoraj, znajomi mówili, że śnieg padał wczoraj albo przedwczoraj i mają na przykład w nocy przymrozki już minus 5-6, a w dzień tam 0, 1, 2, kilka stopni, a my tu mamy słońce cały czas. Tak. Wercisz klimat był surowy, było ciężko do zimy. Pamiętacie, śnieżne, mroźne śniegi po prostu do kolan, mrozy do minus 20. Tutaj takiej zimy nie zobaczymy już. No, Wercisz teraz jest śnieg, jest mróz, tutaj mamy cały czas ciepło. Tak jak Nuri mówi, no tutaj nie mamy takiego klimatu jak w Antalii, tutaj nie. nie palmy, nie wybrzeże. Ale jest cieplej niż Erciś. Jest cieplej. W tej chwili mamy tutaj pogodę taką, jakby to była taka ładna jesień w Polsce. Tak, Jest- takie wczesna jesień, Tak, nie? świeci bym chciał. słońce i jest około 15 stopni. No, Przymrozków jeszcze nie mamy. Będą przymrozki pewnie w styczniu, w lutym, ale na razie jeszcze nie. na razie nie. Także to też ma duży wpływ ogólnie na to, jak okolica wygląda. No. Mamy tutaj bardzo zielono. No, bardzo. W samym Burdur cały czas zielona trawa w parkach i cały czas kwitną róże, mimo że mamy połowę grudnia. No i cała okolica też jest bardzo zalesiona. Tak. Co zresztą widzieliście w tym vlogu ostatnio z Tamy Karajoren. W Erciś, no oczywiście widoki były przepiękne, ale lasów nie było. Jak No nam nie. brakowało lasów, to jeździliśmy masę kilometrów na północ Turcji nad Morze Czarne, a teraz właściwie tutaj w okolicach mamy takie widoki. Także nie musimy po to nigdzie jeździć, wszystko tutaj mamy w koło. Są lasy, są góry. No. No a jak chcemy, to możemy sobie też podjechać nad morze do Antalii, także... Czyli klimat, no, pod względem klimatu to, no. Ogromna różnica. Dobra, Zupełnie lecimy coś dalej. innego. Dalej zapisałam sobie ludzie. No. Ludzie, kultura. Duże różnice kulturowe. Tego ja nie zauważyłem w ogóle, mieszkając tutaj w Burdur. Nigdy. A jak tam jechałem i trochę tam pomieszkiwałem i teraz wróciłem tu, no jest różnica. Ale nie sądziłem, że aż tak. Tak. Oczywiście ludzie na wschodzie Turcji są wspaniali, są bardzo Tak. ciekawi, gościnni. Poznaliśmy naprawdę masę cudownych ludzi i myślę, że zawsze gdzieś tam będziemy jakąś relację z nimi utrzymywać. No. Ugościli nas wspaniale, darzyli nas ogromnym szacunkiem, nigdy nie spotkało nas nic przykrego ze Przede strony ludzi wszystkim tam. będziemy wrócić do nich, nie? Tak, na pewno będziemy odwiedzać Tak. i będziemy kontakt utrzymywać. To nie o to chodzi, że ktoś nam jakąś krzywdę robił, tylko po prostu ludzie na wschodzie Turcji są zdecydowanie dużo bardziej konserwatywni No. i no to było coś, do czego my nie byliśmy przyzwyczajeni. No ja w ogóle, wiecie, jestem z Europy. No, to w ogóle. Ale Nuri tutaj w Burdur też nie doświadczał takich zachowań i takich poglądów jak tam. Więc to też bardzo nas uderzyło, jak tutaj wróciliśmy. Ja szczególnie jako kobieta czuję się tutaj dużo swobodniej. Jednak na wschodzie Turcji musiałam mimo wszystko się dostosowywać trochę, no bo wiadomo, byłam tam gościem. I to ja to rozumiem, pewnie to ciężko. Tam wiadomo, nie chciałam być intruzem, tylko gościem, więc trzeba było się dostosować i momentami było to trudne. Musiałam bardzo zwracać uwagę na to, jak się ubieram, jak się zachowuję. No. Zupełnie inne było podejście. Większość kobiet tam na wschodzie jednak zostawało w domu, zajmowało się dziećmi, nie pracowało i też nie brało udziału za bardzo w takim życiu społecznym. A tutaj odwrotnie. Tutaj chyba mężczyzny siedzą.
Myślę, że mężczyźni po prostu tutaj dużo też pracują w fabrykach, czy gdzieś tam poza miastem. No bo ich nie widać. Tak, bo jak pójdzie się tutaj do miasta, gdziekolwiek, czy wejdziemy do jakiegoś sklepu, czy do restauracji, kawiarni, do urzędu, gdziekolwiek, wszędzie pracują kobiety. Większość kobiety bym powiedział, bardzo dużo. Tak, i te kobiety są pewne siebie, są otwarte, są bardzo zadbane. Bardzo mało kobiet jest zakrytych. No, ja jako kobieta teraz czuję się tutaj jak w Polsce. Naprawdę pod tym względem nie widzę różnicy. Ja się cieszę. Mogę ubrać się cokolwiek chcę. I mam też taką motywację, żeby trochę o siebie zadbać, żeby się pomalować, żeby ułożyć sobie włosy i wyjść, no bo te kobiety właśnie tutaj z tego życia korzystają i zaraz też ja mam taką inną energię. I też jako kobieta mogę po prostu tutaj wyjść i wszystko sama załatwić. No to jest ogromny plus. I nie czuję się tak dziwnie. Jednak na wschodzie, w związku z tym, że w większości wszędzie pracowali mężczyźni, to też oczekiwano od społeczeństwa, że mężczyzna będzie różne rzeczy załatwiał. Tutaj nie ma takich rzeczy. Czyli tutaj ja mogę sobie leżeć a ty będziesz załatwiać. Żartujemy oczywiście, ale no faktycznie po prostu w tej chwili czuję się zupełnie swobodnie, zupełnie tak, jakbym mieszkała po prostu w jakimś mieście w Polsce pod tym względem No to kulturowym. super, bardzo dobrze. Tak jest. Dobrze. I co tutaj mamy? Dalej zapisałam sobie masło. Nie masło. Miasto. Miasto. Miasto tak ogólnie, jak porównać, jak wygląda i co mamy tutaj dostępne. Tutaj moje miasto rodzinne to jest Burdur, nie? Zawsze mi się wydawało, że to jest takie nierozwinięte, że trzeba stąd uciekać. No każdy tak myśli. Pewnie oglądający w tej chwili też narzekają na swoje miasto, nie? Zawsze tak jest. Tam, gdzie mieszkasz, zawsze musisz marudzić, że trzeba wyjechać. I ja wyjechałem w sumie. Najpierw do Polski, potem wschód i teraz wróciliśmy po tylu latach. To miasto jest super. Tak. Naprawdę jest wszystko, co chcemy, co nam trzeba. Porównując miasta, tu jest dużo lepiej. Bo wszystko mogę załatwić tak na wyciągnięcie ręki jest, nie? Tak. Rzut z beretem wszędzie, o. Myślę, że porównując pod względem wielkości Burdur i Erciś, Burdur może nawet jest troszeczkę większe, tylko że inaczej jest rozłożone. Powiedzmy może tak, populację. Burdur około 120 000 ludzi chyba jest, ale większość studentów, bo tutaj jest uniwersytet, nie? Jakby ich nie było, by było, nie wiem, 80 000 albo 100. A Erciś było 200 000 ludzi. Tu jest o połowę mniej. Tak, ale to nie znaczy, że Erciś było większe. W Erciś po prostu były większe rodziny. Tak, większe rodziny. Więc tak, miasto jako takie, Erciś, było bardzo zatłoczone. W związku z tym. Miasto było małe, dużo było ludzi. Tutaj miasto jest troszeczkę większe i jest mniej ludzi, więc no i to widać i czuć, nie? Jest święty spokój, swobodnie można się poruszać po chodniku, nie ma tłoku. No nie. Miasto jest czyste. To o tym zapomniałem. Bardzo czyste, aż byłem sam w szoku. Myślę, że po pierwsze widzimy, że faktycznie Urząd Miasta o to dba. Po drugie, no też jeżeli jest mniej ludzi, no to też mniej śmieci. Także miasto jest bardzo czyste. Jest dużo lepiej zorganizowane po prostu. Ja myślę, że o to chodzi. Tak, inaczej jest Burdur zbudowane i po prostu w momencie, jak my mieszkamy teraz w centrum miasta, no to tak jak Nuri mówi, wszystko możemy załatwić pieszo. Gdybyśmy gdzieś tam wybrali jakieś osiedle poza miastem, no to już też inaczej, ale tutaj w centrum miasta tak, wszystko mamy na wyciągnięcie ręki i jest dostęp do różnych usług, których na wschodzie Turcji po prostu nie ma. Na przykład paznokcie twoje, nie? Tak. No. Słuchajcie, to są takie drobiazgi, na które wy na co dzień w ogóle nie zwracacie uwagi, bo to jest dla was oczywiste, jest dostęp do tego wszędzie. A my tutaj teraz się zachwycamy takimi pierdołami, słuchajcie. Bo tam nie było przez tyle lat. Na przykład właśnie tak jak Nuri mówi, mogę sobie teraz pójść zrobić paznokcie.
Mogę sobie iść na zakupy do Rossmana. No. Na wschodzie nie było takiej opcji. Nie wiem, mogę sobie wejść tutaj do marketu, kupić pączka i zapłacić w kasie samoobsługowej. Na wschodzie Mikołaje tego też ostatnio nie. kupiłaś. Mikołaje, właśnie. Nagram dla Was takiego vlogmasa, żeby Wam pokazać, do czego tutaj mamy dostęp w porównaniu z tym, co widzieliście zawsze w Erciś. W Erciś było ciężko. Jakiekolwiek świąteczne słodycze, czy ozdoby, czy cokolwiek dostać, tutaj jest wszystko. Mhm. Mało tego, wiecie, co się nawet okazało? Że koło naszego domu, niedaleko całkiem, Aha. jest kawiarnia. Niedawno otwieranie tu, nie? Tak, kilka miesięcy temu otworzyli. My też dopiero niedawno odkryliśmy. Naprawdę po prostu, ile od naszego domu? 3 minuty? Tak, około 3 minuty. Nie dość, że kawiarnia jest teraz przepięknie przystrojona na święta, jest przepiękna choinka, to jeszcze w tej kawiarni mają ciasta różne zagraniczne, w tym karpatkę i szarlotkę. I nawet jest napisane po polsku karpatka, szarlotka. Ja Wam to pokażę. I tam pan powiedział tak ładnie, nie? Szarlotka Tak, powiedział. ładnie, a nie jakiś ładnie tam inny mówią. akcent. Próbowaliśmy i naprawdę byłam bardzo wzruszona, że po tylu latach, wiecie, różnych braków, jestem teraz w miejscu, w którym Gdzie mogę wszystko sobie jest. przy choince zjeść szarlotkę, rozumiecie to? Więc chyba warto było czekać. Pokażę Wam. Na pewno zabiorę Was do tej kawiarni i pokażę Wam to, bo po prostu to jest nie do wiary, że akurat w takim Burdur, małym dość mieście, gdzie tutaj nie ma w ogóle turystów, nie ma Polaków, Tak. akurat są polskie ciasta i to akurat koło naszego domu. No jak może być taki przypadek, słuchajcie? Jeszcze. Co poza tym? Dużo się dzieje tutaj. Tak. Że jesteśmy tak zmęczeni z tym wszystkim, bo jeden dzień koncert, drugi dzień jakieś, nie wiem, coś, wydarzenie, trzeci dzień teatr, czwarty dzień jakiś film jest może do kina. Tak. Ja nie wiem. Ona też już mówi, że już nie chce. Pytaliście, chce siedzieć w domu. jak się zmienił nasz tryb życia. Jesteśmy bardzo aktywni teraz i potrzebujemy trochę czasu, żeby się w to wszystko wdrożyć i żeby sobie też jakąś wyrobić rutynę, bo chciałoby się korzystać teraz ze wszystkiego naraz, a tak się nie da. No nie. Tak naprawdę dopiero teraz niedawno zaczęliśmy tak po prostu tutaj żyć, mieszkać. Dopiero niedawno skończyło się urządzanie mieszkania. Tak. Więc trzeba to wszystko powoli, ale wszystko by się chciało i faktycznie sporo się tutaj dzieje. No. Tak jak Nuri mówi, albo koncerty, różne wydarzenia, przedstawienia, wystawy. Teatry różne. No a poza tym wiadomo, mamy też tutaj rodzinę, mamy znajomych, więc są też spotkania z bliskimi, których w Ercisz nie było. To jest dla mnie plus też, nie? Mam tutaj coś tam kupuję i nagle mówi moje imię i nazwisko, ja mówię, a ty jesteś. Tak, wiadomo, Nuri się tutaj wychował, więc zna tutaj ludzi. I mamy to jest też fajne znajomych uczucie. jeszcze z czasów studiów, także zupełnie inaczej też pod tym względem. Dużo jest takich właśnie też spotkań i mamy gdzie wyjść też z kimś. Są tutaj dostępne bary, kluby, muzyka na żywo, tańce, różne tego typu rzeczy. Także zdecydowanie jesteśmy dużo bardziej aktywni. I jeszcze z takich usług, ja tu sobie zapisałam, mamy przede wszystkim dostęp do wspaniałego bazaru. No to o tym... Ten bazar zresztą już widzieliście nieraz, pokazywałam zakupy z Nuriego babcią. No to jest w ogóle nie do porównania. W Erciś na bazarze w większości były sprzedawane takie pierdoły do domu, a warzyw i owoców to było jeden tylko stragan i to było wszystko, wiecie, przywożone właśnie stąd na wschód, bo na wschodzie nic nie rośnie w tym klimacie. I też wszystko, wiecie, takie już przebrane, niefajne do nas przyjeżdżało i gdzieś tam potem to stało na tym mrozie, zmarzło. Jak my to kupiliśmy, przynieśliśmy do domu, to zaraz gniło. Nie mieliśmy do tego dostępu, a tutaj na tym bazarze jest po prostu czasem wszystko. Nie wiem, co kupić, nie? Nawet jest bazar tak osobno, że same sery, same oliwki sprzedają. Tak. Masła, miody i takie rzeczy. Same ryby, rybacy są. Tak. Tylko ryby tam się kupuje. Tak. Owoce, warzywa, tak jak Madzia mówi. I ja chodzę na przykład,
krajowe banany, krajowe awokado, krajowe mango. Gdzie my jesteśmy? Naprawdę to jest ogromny plus. Też w związku z tym dieta zupełnie się nam zmieniła. Jemy dużo warzyw, owoców i też stawiamy na takie lokalne produkty. I faktycznie kupujemy też z bazaru i nabiał i oliwki. Zdrowie, nie? Bo Także, naturalnie. tak, takie po prostu lokalne produkty, jak one się nazywają? Organik, No. ekologiczne. Ekologiczne, Chyba po polsku o. ekologiczne mówi. Także to też na pewno duży plus. Czy ja coś tu jeszcze napisałam? Lokalizacja. Lokalizacja, no właśnie. Poza tym, że miasto samo w sobie nam daje wszystko to, czego na co dzień potrzebujemy, no to lokalizacyjnie też jest super położone. Chyba to jest jeden z najlepszych miast całej Turcji, który jest tak położony lokalizacyjnie perfekcyjnie, bo stąd można jechać Ölüdeniz, Fethiye, stąd można jechać Bodrum, Marmaris, Belek, Alanya, Manavgat, Alanya, Antalya, Pamukkale, Denizli, İzmir. Tak wszędzie jest tak blisko, nawet do Ankary jechaliśmy niedawno, też blisko. Tak, To jest po prostu lokalizacyjnie super miasto, nie? tak. Wszędzie. Nic nie można nic dodać, nic ująć. Po prostu. Wszędzie mamy teraz blisko, wsiadamy do auta, za chwilę jesteśmy już nad morzem. Także z tego na pewno też będziemy korzystać wszystko powoli. Mamy całą listę już miejsc, które chcemy zwiedzić i Wam też pokazać, także powoli, z czasem na pewno to wszystko sobie zrobimy razem. No i mam jeszcze tu ostatni punkt, jeśli chodzi o różnice mieszkanie. Sami zresztą widzieliście tur po mieszkaniu, a skąd ta mucha tu teraz? W końcu mieszkanie jest tak urządzone, tak jak chcemy. Tak. Bo na schodzie zawsze było problem. Ja chciałem coś, albo nie, bo tu na schodzie jak będziemy to zabrać? No właśnie. To chcę kupić? Nie, może jednak nie, bo jak? Zawsze było tak gadanie, nie? Tak, a teraz już możemy sobie się urządzać tak jak chcemy, mieszkamy sobie tak jak chcemy i mieszkanie też jest bardzo ładne, bardzo jesteśmy tutaj zadowoleni, także to też. To też plus i To fajnie. też No. plus, duża różnica. No. I słuchajcie, tak patrząc właśnie na to wszystko, myślę, że to była bardzo dobra decyzja i gdybyśmy mieli robić to wszystko jeszcze raz, chyba zrobiłabym wszystko tak samo, bo Tak, czekaliśmy na to długo, ale było warto. było I warto jak cieszę nic. się, że nie poddaliśmy się w takim sensie, że nie wzięliśmy byle czego, żeby tylko uciec ze wschodu, tylko faktycznie czekaliśmy i teraz jesteśmy w tym miejscu, w którym naprawdę chcieliśmy być. Więc było warto i też jestem wdzięczna za całe to doświadczenie, bo no widzicie, jesteśmy podekscytowani naprawdę takimi drobnostkami, ale Doceniamy teraz, nie? tak, właśnie dlatego, że tego nie mieliśmy przez tyle lat i teraz to doceniamy. Także Ale to było fajne doświadczenie ogólnie życiowe tam na wschodzie też. tak, Ja nie żałuję. No, ja też nie. Fajnie było. ja też nie. Też nie No. żałuję. Dobrze, Następne pytanie. co tu mamy dalej? Czy to już w związku z tym koniec przeprowadzek? Czy będziecie jeszcze gdzieś przenoszeni? Albo czy sami będziecie chcieli się gdzieś dalej przenosić? Na ten moment koniec przeprowadzki. Ja już nie chcę. No, nie będziemy już nigdzie przeniesieni, chyba że sami chcemy, a tak system u nas taki jest, że jak ja nie wybieram nic innego, to już nie będę przenoszony Tak. nigdy. Nauczyciele muszą po prostu odrobić tą służbę na wschodzie, a później już przenoszeni nie są, więc my to odrobiliśmy, dostaliśmy się tutaj i jeżeli sami nie będziemy chcieli, to już nie musimy się stąd wyprowadzać. No chyba, że będziemy chcieli, to za 3 lata mamy Za możliwość. 3 lata mamy znowu. możliwość, no 3 ale lata musimy tu być, potem jak będziemy chcieli, a tak możemy poza dalej. tym Ale do nie. emerytury mogę tu siedzieć. Tak, ja też jestem zadowolona. Myślę, że nie będziemy szukać dalej, bo no co, gdzie moglibyśmy się przenosić? No pewnie myślicie, że może byśmy chcieli jednak do Antalii czy do jakiegoś Nie. miasta turystycznego. Nie, bo do Antalii mamy tak blisko, że możemy sobie podjechać, jak mamy na to ochotę, a na co dzień nie musimy się szarpać z minusami tego miasta. Antalya jest duża, jest przeludniona, jest dużo turystów, jest gorąco, jest drogo.
Tutaj nie mam takich problemów, więc wolimy sobie z tych miast turystycznych korzystać jak turyści, Jak to? a nie mieszkać tam w środku. Także no, na tą chwilę Na tą jesteśmy chwilę tak. zadowoleni, raczej nie będziemy już stąd się wynosić. I teraz jeszcze jest pytanie, jak wyglądała Wasza aklimatyzacja w nowym miejscu pod względem integracji z sąsiadami? Czy są jakieś zwyczaje dotyczące życia sąsiedzkiego w Turcji? No, ty opowiadaj, bo ty miałaś różne sytuacje. No, więcej ona. Sąsiadów mamy w ogóle wspaniałych naprawdę. No. Nie mamy już żadnej szalonej sąsiadki, która odkurza codziennie od rana do wieczora. Tu nikt nie odkurza, bo jesteśmy na ostatnim piętrze. No to też racja, że nad nami nikt odkurzać nie będzie, bo jesteśmy na ostatnim piętrze. No ale generalnie mamy bardzo fajnych sąsiadów, z wszystkimi sobie dobrze żyjemy. Myślę, że z większością się poznaliśmy, mieliśmy okazję porozmawiać. No. I najbardziej oczywiście tutaj się trzymamy z sąsiadką obok i też ona nam bardzo pomogła na początku, jak tutaj przyjechały wszystkie meble i tutaj majster je skręcał, aby jeszcze nie mieliśmy niczego, żeby w ogóle, wiecie, jakąś chociażby herbatę zrobić. To sąsiadka przyszła z całym czajnikiem czaju, szklankami i z świeżo upieczonymi babeczkami. Także Ja mam wsparła kolegę nas w tym. pod nami. Tak. Innych też znam, już rozmawiałem. Jakiś fajny taki pan jest starszy, dziadek. Tak. A pod nami mieszka też nauczyciel, Tak. z którym w ogóle Nuri się już znał wcześniej internetowo i się potem okazało, że jesteśmy sąsiadami. Tak, właśnie to jest ten kolega. I jeszcze mieszka wykładowca, który mnie uczył też podczas studiów. No, To się okazało też. także bardzo, bardzo fajni sąsiedzi. No i jeżeli chodzi o takie zwyczaje dotyczące życia sąsiedzkiego w Turcji, to mogę Wam powiedzieć, że jest tutaj tradycja latającego talerzyka, tak to nazwę. Latające talerze. Tak. Słuchajcie, no jest tak, nie wiem czy Wy to słyszycie, jeżeli będziecie słyszeć coś jak puzon, to mamy awarię windy. Tak, winda trzeba jak, naprawić. Jak jeździ, to po prostu gra jak na Ale puzonie. nie słuchać to pewnie, Chyba bo nie daleko słuchać, nie jest. wiem. Słuchajcie, sąsiadka przyniosła mi na talerzyku kawałek ciasta, które upiekła. No, to może się zdarzyć w Polsce Tak, też, nie? To jest ale coś normalnego. Tutaj jak się oddaje później ten talerzyk, no to nie wypada go oddać pustego, więc ja też upiekłam ciasto i zaniosłam jej na talerzyku to ciasto. Tak. No a ona potem też się chciała znowu za to ciasto odwdzięczyć i znowu mi też przyniosła talerzyk z czymś i ja potem znowu... I tak głupio, jak nie? już raz dostaniecie od sąsiadki talerzyk z czymś, no to już będziecie zawsze... Ten talerzyk będzie zawsze wędrował, także to się nie kończy, ten zwyczaj. Taki zwyczaj, Tak. którego nie ma Ale w Polsce. sympatyczna to jest, ja nie Tak. narzekam. Dobrze, co mamy dalej? Czy w Burdur mieszkają Polacy? No już trochę o tym powiedziałam. Nie ma, jest jedna Polka. Odezwała się do mnie, jeszcze nie miałyśmy okazji się spotkać. Pewnie się spotkamy wkrótce, ale z tego co wiem, no to Rosjanie są. Polaków nie ma, Rosjanie są wszędzie. No nawet jest ten. Chodzimy na siłowni razem z moim bratem teraz. To też różnica ze schodem, nie? Bo z bratem mogę czas spędzać w końcu. Tam jest jeden Rosjan, na przykład chłopak taki fajny, chodzi często. I jakieś dziewczyny są, słyszę i widzę, z Iranu są jakieś też ludzi, z Azerbejdżanu, Tak. ale Polaków nie nie słyszeliśmy ma. jeszcze. Polacy są, wiem, że duża Polonia jest w Antalii właśnie, a tutaj w Burdur nie. Burdur to nie jest miasto turystyczne. No nie. Nie ma tutaj turystów, nie ma tutaj Polaków. No a do Antalii mamy ponad 100 kilometrów, więc... 120, 110. Więc no jakbym chciała się z jakimiś Polakami spotykać, no to trzeba tam podjechać. No. Ale dostaliśmy zaproszenie i na wydarzenia zorganizowane przez Polonię w Antalii i w Alanii, bo spotkaliśmy się z Polonią z tych miast właśnie w ambasadzie. Tak. Także jak będzie okazja, będziemy się wybierać i coś tam się będzie działo, no to pewnie też gdzieś tam się spotkamy. Dobrze. No i teraz są pytania do Ciebie. O matko. Trudne? Nie, chyba nie. Dopiero wczoraj miałem egzamin, dzisiaj znów. Jak Nuri odnajduje się w nowym miejscu pracy? Jakie są różnice między pracą w szkole na wschodzie i na zachodzie Turcji? Jak się Nuriemu pracuje ze starszą młodzieżą? W pracy na początku było dziwnie pod tym względem, że nowe miejsce,
Nowych ludzi dużo, nie? Wiadomo, jak ktoś zmienia w pracę w Polsce, też tak samo jest. Takie same uczucie ma na pewno. No ale ja jestem taką osobą, że od razu rozmawiałem z wszystkimi i już mam trochę kontakt tam. Różnica ze wschodem jest taka, że dużo starszych osób poznałem i w moim wieku raczej mało ludzi jest. Całkiem na początku roku też było tak, że na przykład mieliśmy szkolenie i ja tak dumam, że 10 rok mój i a wszystkie inne tam nauczyciele i wszyscy mówią, jedna pani taka starsza mówi, no to już jest mój 33 rok, a drugi pan mówi, ja już zaraz na emeryturę, 31 rok, a trzeci mówi, ja 25 lat pracuję. Ja potem, dobra, cicho, ja nic nie mówię. Tak, więc teraz... Taka różnica, że dużo starszych tutaj. Tak, teraz Nuri w tej kadrze nauczycielskiej w swojej szkole jest najmłodszym nauczycielem. No, Wszyscy są dużo starsi, po prostu młodzi nauczyciele są na wschodzie. tak. Jak się przenoszą na zachód, no to już mają swoje lata po prostu. No. Więc no. To taka różnica, a druga różnica, nie wiem, z dziećmi, starszą młodzieżą, nie? Na początku tak dziwnie było, bo zawsze miałem małych dzieci, można powiedzieć. No teraz też są to dzieci, bo ile mają lat? 15, 16? Tam najstarsze dziecko, nie wiem, 17 ma dziecko, tak, mówię po wcześniej dzieci. Nuri uczył w gimnazjum i w Turcji gimnazjum to są klasy... 5., 6., 7., 8. Tak, a klasa. teraz uczy w liceum, czyli 9., 10., 11., 12 klasa. Tak. No, z nimi nie mam problemu. Różnica, można tak powiedzieć, że nawet lepiej, bo gimnazjum, jak możecie się zgadnąć, nie, domyśleć się, że więcej hałasu było w szkole na przykład. Jak było przerwa, wszyscy tam biegali biegiem, tam, do wieczora, jak wróciłem po prostu do domu, że tylko leżałem, Magda coś pytała, ja mówię, trochę muszę odpocząć, bo miałem taką głowę, że wybuchło prawie, a tutaj to są większe, starsze dzieci, nie? Coś tam mówisz i cię słucha, więc to jest fajnie, raz. A lekcji, na przykład w mojej szkole, to jest liceum sportowe, dzieci do angielskiego trochę podchodzą słabo. Do wszystkich przedmiotów, Tak. poza sportowymi. No, tylko to jedna rzecz mi nie denerwuje, tylko irytuje, bo ja chcę uczyć ich, a oni nie chcą się uczyć i próbuję ich tak ciężko zmotywować i to jest czasem trudne, bo nie chcą. Tam są oczywiście kilka dzieci, którzy są chętni, ale mogę tak tylko na jedną tą rzecz narzekać w tej szkole, że motywować dzieci to jest bardzo ciężko, bo nie chcą, a pracować z nimi to jest tak fajnie, że razem z kolegami nawet ostatnio rozmawiałem i dyskutowaliśmy ze schodu. Jak będziecie mieli okazję, mówię do nich, na pewno pracujcie liceum, bo to jest naprawdę fajnie. Ja do tej pory nie zauważyłem, jak to może być fajnie, nie? Bo zawsze miałem w głowie starsze młodzież, to będą problemy, kłopoty, są. Ale ogólnie, jakbym coś miał wybrać i dalej pracować gdzieś po tej szkole, gdzie teraz pracuję, zawsze chyba bym wybrał liceum. No bo jestem zadowolony i co mogę jeszcze powiedzieć, na przykład różnica? Dzieci są tutaj, jak to można powiedzieć, na wschodzie było bardziej zakrytych dzieci, nawet w tym wieku małym, bo rodzice kazali. Jeden dzień widziałem na przykład dziewczynkę, że otwarte włosy ma, drugi dzień już zakryte, bo matka kazała albo ojciec kazał, bo tak jest, tak musi być. Tutaj tego nie ma. Tutaj odwrotnie, czasem aż za bardzo i mamy z tym problem i ostrzegamy i pilnujemy dzieci, żeby tak nie robili, bo za dużo sobie pozwalają czasem. I malowanie i różne rzeczy i chłopaki też, nie? Ale ogólnie do tej pory, ile minęło? 3-4 miesiące, nie miałem żadnych problemów i jestem zadowolony. I z nauczycielami też mam fajny kontakt. Tak ogólnie jestem zadowolony. O szkole co mogę więcej powiedzieć?
No tyle, no podsumowując, ja też, wiecie, obserwuję, Nuri przychodzi ze szkoły, opowiada jak tam, no to faktycznie na wschodzie Turcji, tak jak Tak. Wam mówiłam, no ludzie są konserwatywni, dzieci w związku z tym też chcąc, nie chcąc, były wsiąknięte w tą kulturę, więc nawet w gimnazjum małe dziewczynki często miały zakryte włosy, no i też no, przejmowali te poglądy, zachowania od rodziców. Tutaj odwrotnie. I też myślę, że ma na to wpływ to, że tam nie dość, że ta szkoła była na wschodzie, to jeszcze na wsi. Na wsi, tutaj a centrum. tutaj to jest w centrum miasta. Tak, oczywiście. Więc, no dzieci, no młodzież już kurczę, faktycznie chodzą, no wiecie jak młodzież się zachowuje. Też byliście tą młodzieżą w liceum kiedyś. No, tak to wygląda jak i w Polsce. Tak samo jak w Polsce. Wyobraźcie sobie, że młodzież w Polsce właśnie takie tak, mamy. tylko to jak po uczniów. prostu dla Nuriego to jest szok kulturowy po tych latach w tej szkole na No. wschodzie. Ale myślę, że już się przyzwyczaiłeś, że fajnie złapałeś tak. kontakt. Myślę, że łatwiej z taką młodzieżą z liceum Łatwiej. kontakt złapać. Mamy fajny kontakt I teraz, jakąś rozmawiamy dużo i spędzamy relacje, czas tam. relacje nawiązać. No. Przyjdą do mnie i coś tam o czymś tam rozmawiamy zawsze, często. No to jest nie? liceum sportowe, wiadomo, że oni będą się skupiać na sporcie, nie na innych przedmiotach, więc tyle ile dasz radę, tyle Tak. zrobisz, a też ważne, żeby po prostu mieć z nimi fajną relację i gdzieś tam im jakieś wartości przekazać. I tyle. Także No, o to chodzi właśnie. na razie tak. No ale właśnie jak już o tym rozmawiamy, to też było pytanie, jak zareagowali uczniowie Nuriego, kiedy dowiedzieli się, że odchodzi? No, ryczeli. Ryczeli, no. No, ja mówiłem w czerwcu, że jest szansa, tak wprost nie mówiłem, jak pożegnaliśmy, jest szansa, że może mnie nie będzie za rok. Nie, Odzian, ty kłamiesz, nie, na pewno nas nie zostawisz i ten, ja mówię, czas pokaże, ale pożegnajmy tak teraz. Nie wierzyli, No. bo co roku Nuri tak mówił, a nam się nie udawało przenieść i zostawał, a teraz jednak się przeniósł, więc jak we wrześniu przyszli i zobaczyli, że Nuriego jednak naprawdę nie ma, to No ale przeżywali. się przyzwyczaili oczywiście teraz, bo będą mieli nowych jakichś nauczycieli młodych. Więc spoko, od czasu do czasu rozmawiamy, zadzwonią do mnie przez kamerkę i wiadomości piszą, jak tam i jak idzie w tej nowej szkole. Albo lekcje ja zapytam, wysyłają mi jakieś oceny, patrz Nuri, chodź nauczycielu, nie? Dostałem taką ocenę, angielskie takie, matma takie, tak, czasem rozmawiamy, więc czują cały czas tak, że mają ze mną coś, taką więź, nie? I potrzebują rozmawiać i piszą, dzwonią. Czasem przez telefon, przez kamerkę, przez WhatsApp, no. No jednak tyle lat, nie? Gdzie tam Nuri uczył jeszcze ich rodzeństwo starsze i potem ich... Całą rodzinę. Tak, no to wiadomo, więzi były tak duże, ale będą musieli się przyzwyczaić. No, Będą mieli następnych młodych, fajnych nauczycieli. tak, ja właśnie tak samo mówiłem. Dobrze. I teraz, czy czegoś Wam jeszcze do szczęścia brakuje? Czy jest coś, z czym zwlekaliście, a teraz po przeprowadzce będziecie mogli to wreszcie zrealizować? Jakie teraz cele i marzenia? No, po tym nagraniu ja sobie wstawię kawkę, to potrzebuję. To potrzebujesz do szczęścia? Do szczęścia. Słuchajcie, niewiele do szczęścia nam jest potrzebne. Sami widzicie, że Jest cieszymy teraz się super. z każdej drobnostki. Teraz jedyny cel, jaki teraz mamy, to kupno własnego mieszkania. No. Na tym się teraz skupiamy, zobaczymy jak to pójdzie. I to też nie jest takie, że o matko, że musimy już, no. od razu jutro. No, będziemy powoli sobie do tego dążyć. No i ja jeszcze mam też cały czas marzenia, ale to zupełnie niezwiązane z przeprowadzką, No, żebyśmy w końcu tutaj dobili do 100 000 subskrypcji. no. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, a oglądacie go regularnie, to zasubskrybujcie. No. Nie bójcie się tego kliknąć, to nic nie kosztuje. Za subskrypcję się nie płaci, to jest darmowe. Jak naklikniecie, co to jest za słowo? Jak klikniecie subskrybuj, to po prostu będą Wam się wyświetlać powiadomienia, jak wrzucę nowy film. Tak. O to chodzi. Więc no, subskrybujcie albo może polećcie komuś znajomemu kanał. Niech może on zasubskrybuje. Jeżeli uważacie, że warto, to gdzieś tam komuś szepnijcie.
za dużo niepotrzebne. Nie, teraz korzystamy z tego, co tutaj jest z czego korzystać. Tym się cieszymy. No. Bardzo się cieszymy. Dobrze. I co tu mamy jeszcze? Ostatnie pytanie. Jakie plany na święta, kiedy następna wizyta w Polsce? Ja to połączyłam jako jedno, no bo taka będzie moja odpowiedź. Na święta. Tak, na święta ja lecę do Polski. Ja będę tu beczeć. Lecę na święta do Polski, korzystając z tego, że teraz ta podróż będzie dużo łatwiejsza i krótsza. No Będę bardzo. w końcu lecieć tylko jednym samolotem do Polski. Więc lecę i też zostaję na chwilę i Nuri doleci na tureckie ferie zimowe i razem potem wrócimy, bo mam też w Polsce... Jeżeli mi puszczą, nie? Straż Graniczna. Jak nie puszczą, to wrócę. bo- No raczej, przecież masz wizę. No. Ja mam parę spraw urzędowo-lekarzowych do załatwienia w Polsce, więc sobie to wszystko na spokojnie załatwię. Święta sobie z rodzinką spędzę, a Nuri potem doleci. No. I też wiecie, teraz nie mam już takich wyrzutów sumienia, że lecę na te święta i Nuri tutaj zostanie, no bo ma tutaj swoją rodzinę teraz, No. więc nie będzie tutaj sam. Także zupełnie inaczej to wygląda. Myślę, że tak to będziemy robić, że jeden rok będę spędzać święta tutaj, jeden rok w Polsce i tak na zmianę. A jeden rok jeszcze w innym kraju. Aha, może, kto wie. No dobrze, słuchajcie, oczywiście było też jeszcze kilka innych pytań, które się bardzo często powtarzały, ale to są pytania, na które my już odpowiedzieliśmy w ostatnim Q&A. I te nasze odpowiedzi są nadal aktualne. Więc jeżeli tego Q&A nie widzieliście, to też Wam go podlinkuję w jednym komentarzu, tam sobie zobaczcie. Oglądajcie, na Tam, pewno tam są oglądajcie. odpowiedzi na te pytania. No a na wszystkie inne po prostu może kiedyś, jak będzie następne Q&A. Bo Tak. i tak już Matko Święta, jaki długi ten film. Na pewno coś powycinam, bo to za długo. 44 minuty już gadamy. Dobrze. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli chcecie wiedzieć, co tam więcej u nas na co dzień, chcielibyście nas częściej widywać niż tutaj na YouTubie, to zapraszamy na Instagrama lub Facebooka, bo tam często się pojawiają teraz relacje, zdjęcia. posty. Tak. Także no tam jesteśmy zdecydowanie dużo bardziej aktywni teraz niż wcześniej, więc tam też Was zapraszam, tam zaglądajcie. I dziękujemy za wszystkie pytania. Będziemy się widzieć we vlogmasach jeszcze 2, myślę, zanim się pojawią vlogi z Polski. Jutro jedziemy właśnie do Antalii nagrywać dla Was vlogmasa, bo jest tam świątecznie bardzo. Tak. Także zobaczycie to w następnym vlogu, a teraz już nie przedłużamy. Do zobaczenia. Grüß, grüß. Bywajcie.